Nie mam krzesła. Siemka, ja jestem Adacho i jestem niezwykle podekscytowany na myśl o tym, że za chwilkę przekonam się, jak będzie wyglądać dalsza część mangi Mr. Pokolo, która ostatnio naprawdę zaskoczyła mnie, przykuła moją uwagę jeszcze bardziej niż miała ją przykutą do tej pory, ze względu na to, że jak miałem o niej zdanie raczej dobre, ale raczej patrzyłem na nią z przymrużeniem oka ze względu na to, że dominował tutaj humor. Ostatni rozdział, który tak naprawdę można powiedzieć, że był takim uzupełniającym rozdziałem specjalnym, w którym zobaczyliśmy to, co się działo 10 lat później. To, jak Jacko opowiadał swojemu królowi galaktyki o tym, co się działo od inwazji Saiyan i generalnie sił Freezy na Ziemię. Tam się naprawdę dużo fajnych rzeczy wydarzyło, takich alternatywnych scenariuszy. No jeśli nie pamiętacie, to sobie to nadróbcie. No nie będę wam już tego wszystkiego przypominał, bo podejrzewam, że jesteście na bieżąco z tą całą mangą. Tak czy inaczej, rozdział 9, Powrót Króla, jest to historia, która dzieje się 10 lat, przynajmniej 10 lat w zasadzie po wydarzeniach z Saiyan Sagi. Vegeta, pamiętajcie, że wtedy uciekł jako jedyny, był już wtedy Super Saiyaninem, ale został pokonany przez pana Pokolo. No i po tych 10 latach wraca, okazało się, że zebrał swoje siły. Widzieliśmy również Tarbla, który pokonał chociażby Merusa. No to już jest w ogóle niesamowite, Merus przecież był aniołem, także nie wiem, czy tutaj Merus był w stanie używać swoich anielskich mocy, stawiam, że nie, ale ogólnie wygląda to bardzo ciekawie. Powrót Króla, widzimy tutaj, od razu przechodzimy do akcji i wygląda na to, że mamy tutaj Paragusa, mamy Vegetę. To wygląda jakby, nie mówcie, że to jest Turles, no bo to nie może być Bardock, prawda? To nie może być Bardock i to nie jest Bardock, nie ma żadnej blizny. Z tyłu jeszcze chyba jest czupryna Tarbla. No i co tutaj się dzieje? O, Nappa już taki siwy? Zobaczcie, który ma już urodziny i jeszcze ma ojca, dziecko swoje, czyli on jednak zrobił dziecko z Bulmą. No i dobrze, bo Bulma się tam przy tym jamszym męczyła. Zresztą chwila, moment. Przecież był jeszcze wątek odnośnie tego... Ja o tym kompletnie zapomniałem, przecież to było tak ekscytujące. Był jeszcze wątek odnośnie tego, że Yamcha tak naprawdę to nie był Yamcha, tylko Ginyu. Bo Ginyu przejął ciało Yamszy, kiedy Yamcha jako jedyny nie poleciał na plac boju. Wszystkiego najlepszego! Woohoo! Wszystkiego najlepszego, tato! Wykrzykuje mały Trunks. Dziękuję. Jestem dużym szczęściarzem, że mam was wszystkich. O, Bulma go całuje w buziaczek, tutaj w policzek. Tylko że tutaj nikogo nie ma. Przy stole jest tyle miejsc, a są 4 osoby. W tym już solenizant. A my jesteśmy szczęściarzami, że mamy ciebie, mówi Bulma. No dobra, to co powiesz na mały urodzinowy sparring? Pyta Goku. Pobiegnę po Gotena. O, i mamy też Gotena, okej, czyli jest tutaj jeszcze więcej osób. Myślę, że mam za sobą już wystarczająco dużo walk, mój przyjacielu. No nie, i nagle coś czuję. W swoje urodziny? W swoje urodziny? Czy to czujesz? Wypytuje Goku. O co chodzi, Nappa? To on. On wrócił. Vegeta wrócił. Tak jest. I to w urodziny Nappy. On to zrobił specjalnie. Może po prostu przyleciał mu dać jakiś prezent. Może na przykład olej do brody. Albo jakieś, kurwa, DX2. Nie polecam. Korzystałem, nie działa. Może to ja już jestem. Nie, ja korzystałem z tego 8 lat temu. DX2? More like XD do kwadratu. Gdzie mamy wylądować, wasza wysokość? To nie ma znaczenia, odpowiada Vegeta. Nasi przyjaciele znajdą nas gdziekolwiek, nie wylądujemy. Nappa jest już w zbroi. I zobaczcie, że cały czas ma ogon. Jestem ciekaw, czy to też będzie jakiś wątek, który zostanie rozwinięty. Czy na przykład będziemy tutaj mieli... Chociaż... Czy mielibyśmy mieć Ozaru? No nie, no Ozaru to jest raczej... W ogóle nieprzydatna transformacja, zwłaszcza teraz, że i Vegeta i Nappa mają Super Saiyanina. Wątpię, żeby Goku tutaj pozostał tylko w bazowej formie, więc myślę, że Goku też osiągnął przez ten czas Super Saiyanina. Zresztą Trunks i Goten pewnie powinni też mieć te formy, więc ja tutaj nie sądzę, żeby Vegeta miał z góry mieć taką dużą przewagę, ale no weźmy pod uwagę, że on też ma zastępy Saiyan za sobą. Paragusa, prawdopodobnie to był Turles, jeszcze Tarbla, więc no wygląda na to, że tutaj będziemy mieli bardzo, bardzo wyrównane starcie, ale nadal zastanawia mnie wątek tych ogonów. Czy one zostaną jakoś wykorzystane? Czy może będzie SSJ Ozaru? Wyczuwam 4 wojowników na ich statku. No i mamy tak, Paragusa od lewej, Tarbla, Vegetę i najwidoczniej jest to Turles. Myślę, że to jest Turles na 99%, nie sądzę, żeby to był ktokolwiek inny, bo mamy tutaj Saiyan, których ogólnie znamy, nie ma tutaj wprowadzenia żadnych nowych postaci, prawda? Miałeś rację, mój panie. Wykrywam 2 wysokie poziomy mocy, odzywa się Turles. Ha! Jesteś tak przestraszony, że nawet nie pokażesz mi swojej twarzy, Nappa? Wykrzykuje Vegeta. Nappa tylko przełyka ślinę. No i wyskakują, lecą razem z Goku naprzeciwko
swoich starych przeciwników, a Nappa swojego starego kumpla. No, czy oni się kumplowali, to można być kwestia sporna, ale na pewno byli towarzyszami broni. Minęło dużo czasu, mój wierny służący. Jestem niczyim służącym Vegeta, ale mam nauczyciela. Dobrego nauczyciela. Zanim on tutaj przyleci, co powiesz na małą rozgrzewkę? O, Nappa. Nie wiem, czy wytrzymasz z moją rozgrzewką. Podobają mi się te psztyczki w nosy. Zazwyczaj w mangach takich, powiedzmy, oficjalnych te teksty albo Young Jijiego. Nie, no dużo w fanowskich mangach też jest takich psztyczków w nosy, które można powiedzieć, że brzmią trochę sztucznie, że oni tam mówią, że zmielę cię na proch i tak dalej. A tutaj mam wrażenie, że te ich teksty są bardzo naturalne, ze względu na to, że autor mangi tutaj, tego całego komiksu, nie próbuje tego pisać na siłę, tylko pisze takie teksty, jakby oni faktycznie mogli wypowiedzieć, gdyby to była realna sytuacja, no nie? Nie, bez żadnych tekstów. Do 100 000 beczek morskiej flądry spiorę cię na proch, mój były służący. Vegeta zaczyna krzyczeć, no i myślę, że tutaj... Patrzcie, pan Piccolo medytuje sobie wisząc przy wodospadzie i nagle coś czuje. Tylko te kreski, które się tutaj pokazują, to one symbolizują co? Że pan Piccolo się nagle porusza? Że będzie się teleportował? No zobaczymy. Tak czy inaczej mistrz Nappy już wie, co się święci. Vegeta zaciska pięści i nawet się nie transformując sprawia, że Nappa nie wierzy w to, co widzi. I jak stałeś się taki silny? To jest interesująca historia. Wszystko zaczęło się po moje... Tak jest. No dlaczego mielibyśmy pominąć taki przyjemny element każdej historii? Story time. Vegeta, może usiądźcie, weźcie sobie coś do jedzenia, do picia, rozpalmy jakieś ognisko. Wszystko zaczęło się po mojej porażce z rąk króla Colda. Zostałem pobity. Nie miałem już żadnego celu. Moja zemsta została mi zabrana. I tylko jedną osobę mogłem obwinić za to wszystko. Siebie samego. Okej, myślałem, że powie, że pana Piccolo. Zaślepiony przez moją dumę, byłem przekonany przez ten cały czas, że uniwersum coś jest mi winne. Ktoś silniejszy zabrał mi wszystko, co do tej pory chciałem. Jeśli chciałbym to odzyskać, musiałem się zmienić. Musiałem się ulepszyć. Musiałem zająć swoje własne miejsce w tym wszechświecie. Przestać być księciem i zostać królem. Jak na prawdziwego Saiyanina przystało, podbiłem planetę, na której wylądowałem. Tamtejsi ludzie byli słabi, ale mądrzy. Mogłem ich wykorzystać. Przekształciłem planetę Dumas w centrum mojego nowego imperium. Przy użyciu ich statków podróżowałem po kosmosie i podbijałem kolejne planety. Znalazłem innych Saiyan. Tych, którzy przetrwali tak samo jak my. No i mamy Paragusa, Tarbla i Turlesa. Mój cel stał się prosty. Rozszerzyć sajańskie zasady na cały wszechświat. Żeby bronić moich zasad i bronić moich ludzi, musiałem wzmacniać się. Więc trenowałem bez wytchnienia, aż w końcu byłem w stanie opanować do perfekcji formę Super Saiyanina. I nawet wykroczyć poza nią. Więc miałem rację. Jest poziom za Super Saiyaninem, nagle odzywa się Goku. Po prostu robi się tutaj coraz ciemniej na dworze, więc robi się coraz ciemniej u mnie w pokoju, kurde bele. Tak, jest. A ja, król Vegeta IV, osiągnąłem ten poziom. Teraz przyprowadź do mnie swojego mistrza, żebym mógł dokonać swojej zemsty. Ale mistrzu przylatuje sam! Pan Piccolo przyleciał na pole bitwy, zanim ta bitwa się w ogóle rozpoczęła. Pan Piccolo staje przed swoimi uczniami. O, wilku mowa. Tarbl, zabierz moją pelerynę. Jeśli będziesz w stanie to zrobić, to i tak wszystko, do czego się nadajesz. Vegeta mówi do swojego młodszego brata. Po całej dekadzie to sprowadza się do tego, ale tym razem rezultat będzie inny. Znacznie inny. Wykrzykuje Vegeta, w końcu transformując się w Super Saiyanina. Zobaczymy! Kurwa. Odpowiada pan Piccolo i tymi słowami kończymy ten rozdział, ale przejdziemy sobie tradycyjnie do kolejnego. Będziemy sobie omawiać tradycyjnie 2 rozdziały, także rozdział 10. Proszę państwa, co będzie na okładce? Kolejna walka Vegety i pana Piccolo. Zobaczymy, jak będzie wyglądać walka po całej dekadzie. Clash of Kings. Starcie królów. Króli! Roshi siedzi na swojej plaży, trzyma szklankę soku, która nagle zaczyna wibrować pod wpływem tych starć, tych 2 potężnych ki gdzieś na drugiej stronie planety. O co chodzi? Ojejku, czy dzieciaki znowu rozrabiają? Ciaotsu, czujesz to? Nagle mówi ten Shinhan do Ciaotsu, którzy też gdzieś tam są. Krillin nagle przestaje bić złoczyńcę Rabusia Bandziora i mówi... Nic nie mówi w zasadzie, to Bandzior mówi, zaaresztujesz mnie w końcu czy nie? Ta walka jest wykrywalna z całej planety, no w zasadzie widzimy tutaj ludzi, którzy potrafią wyczuwać ki. Normalni ludzie tego nie są w stanie wyczuć. No a my już wiemy, o co chodzi. Król Vegeta i mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem. Król Vegeta! Król wszystkich Saiyan! No może nie wszystkich, bo Nappa i Goku raczej nie są za bardzo zainteresowani tym, żeby być podwładnymi Vegety, zresztą Goten i Trunks tak samo, ale tak czy inaczej, król kilku Saiyan Vegeta mierzy się
ze swoim Nemesis, z panem Piccolo, który dekadę temu ośmieszył go, ale teraz Vegeta po ciężkich 10 latach treningu ma zamiar zmienić rezultat, zmienić bieg historii. I mimo tego, że nie trafia Piccolo, i mimo tego, że Piccolo blokuje jego kolanko, i mimo tego, że nie jest w stanie pana Piccolo zaatakować, nadal z jego twarzy nie znika pewny siebie uśmiech, aż w końcu nagle Vegeta atakuje pana Piccolo kulką ki, prosto w twarz, z najbliższej odległości. Jak Piccolo zareaguje, nie wiemy, bo widzimy wielki wybuch, a Nappa z niepokojem patrzy na to wszystko. Vegeta mógł się bardzo wzmocnić, ale to nie robi żadnej różnicy. Jak tylko mistrz Piccolo go dorwie, będzie po wszystkim, tak jak w poprzednich przypadkach. A wtedy my będziemy mieli swoją kolej? Nie, odpowiada Nappa na ten tekst Goku, który już myślał, że sobie powalczy. Czy pan Piccolo przez ten cały czas trenował? No widzieliśmy, że sobie teraz medytował, więc myślę, że tutaj można stwierdzić, że te 10 lat też wykorzystał na jakiś trening. No, widzimy chyba tego rezultaty, ponieważ pan Piccolo ku zaskoczeniu Super Saiyanina Vegety pojawia się za jego plecami i uderza go prosto w plecy właśnie. Fala uderzeniowa przeszywająca ciało Vegety jest tak olbrzymia, że nawet niszczy pobliskie skały. To koniec, ogłasza Nappa. Czy naprawdę... Vegeta włącza SSJ-2! Zgodnie z tym, co zapowiedział przed sekundą. Naprawdę myślałeś, że będzie tak łatwo jak ostatnim razem? To uderzenie Vegeta zablokował. W ostatniej chwili transformując się w poziom wyżej niż Super Saiyanin. Nie! Nie! Pan Piccolo otrzymuje pierwszy czysty cios w tej historii! Vegeta SSJ-2 radzi sobie z panem Piccolo, uderzając go prosto w twarz. Z jego ust leci krew. Nie, to jest niemożliwe, mówi Nappa. Nawet pan Piccolo nie wierzy w to, co się dzieje, ale... Spokojnie. Pan Piccolo nie powiedział, że użył swojej pełnej mocy. Widzieliśmy jego połowę mocy w walce z Królem Coldem i wtedy wokół jego ciała była aura. Teraz tej aury nie widzimy. Może pan Piccolo po prostu jeszcze nie używał swojej pełnej mocy, prawdziwej mocy. Ja stawiam, że tak to będzie wyglądać. Pan Piccolo się denerwuje i teraz otacza swoje ciało aurą. Tarbl, Turles, weźcie statek i lećcie na orbitę. Sprawy zaczynają wyglądać poważnie, mówi Paragus. Pan Piccolo się wzmacnia i teraz już możemy mówić o jakimś wyższym, znaczącym poziomie mocy. Piccolo doskakuje do Vegety i próbuje go zaatakować, ale Vegeta łapie jego rękę. Ale olbrzymią w ogóle ma rękę pan Piccolo, co nie? Zobaczcie, porównajcie sobie rozmiary dłoni. Nie, nie! I do góry! Piccolo jest wyrzucony, a Vegeta leci w jego stronę, dalej, z uśmiechem na twarzy i z dyńki wbija się w bok pana Piccolo. Nie mówcie mi, że pan Piccolo jest pokonany. Nie no, w sumie to jest dobre dla historii, bo gdyby się okazało, że pan Piccolo znowu one-shotuje resztę, no to byłoby to trochę przykre. A tutaj SSJ-2 Vegeta bawi się panem Piccolo, który upada na ziemię, ciężko oddycha, krew leci z jego ust. Nie jest dobrze, musimy coś zrobić, mówi Nappa. Goku nagle znika. Miałem nadzieję, że to będzie trudniejsze, mówi Vegeta, który ma zamiar wyprowadzić ostateczny cios, ale nagle jego rękę ktoś odbija. Czy to jest Goku? Jest Goku! To urocze, mówi Vegeta. Kami dammit! Zamiast god dammit. Wykrzykuje Nappa. Jeśli mamy wyjść z tego cało, sam skopię twoją dupę, Goku. Goku poleciał uratować pana Piccolo i Nappa włącza się jeszcze do tej akcji, atakując Vegetę, ale ten blokuje jego cios. Cóż. Wygląda na to, że jednak będę się dobrze bawił, mówi Vegeta, blokując cios zarówno Goku, jak i Vegety, pokonawszy, przynajmniej póki co, rzuciwszy pana Piccolo na deski. Nie sądziłem, że ta manga będzie tak emocjonująca, powiem wam. Ja jestem już przyzwyczajony do tego widoku pana Piccolo, który łapie wszystkich dosłownie w tę samą pułapkę. Myślą, że jego śmieszny wygląd tutaj musi się równać też słaba siła, a wszystkich dosłownie do tej pory pokonywał jednym albo dwoma ciosami. Nie miał tak naprawdę żadnej konkurencji. Przez te wszystkie lata też widzieliśmy, że Nappa sobie radził nawet z Coolerem w 5. formie, a tutaj Vegeta przylatuje i nagle się okazuje, że czegoś będzie trzeba więcej. Nappa, Goku będą potrzebowali czegoś więcej. W zwykłych Super Saiyanach mamy już dowód na to, że
że sobie nie poradzą z SSJ2 Vegetą. Być może nałożą na to Kaiokena, być może Pan Pokolo użyje pełnej mocy, być może zobaczymy jakąś inną transformację. Tak czy inaczej, to jest rozdział 10. Na tej stronie mam jeszcze 16 rozdziałów i ktoś mi ostatnio napisał w komentarzu, że tak naprawdę jest ich więcej, tylko że na tej stronie mam 16. Zobaczymy to sobie, jak dojdziemy do tego rozdziału 16. Póki co jesteśmy przy rozdziale między 10 a 11. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić i jestem bardzo, bardzo podekscytowany na dalszą część tej historii. Nie zapomnijcie o odwiedzeniu twórcy, linki do autora znajdziecie w opisie. A póki co czekam na Wasze teorie, być może odnośnie tego, co będzie się działo dalej w tej historii. Czekam na Wasze opinie. Życzę Wam miłego, spokojnego dnia. Pozdrawiam wspierających, którzy widzą to wcześniej. Jeśli ktoś tu jest wspierającym i widzi to wcześniej, to niech da znać w komentarzu albo zostawi lajka. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia i widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.